Czy w Polsce zostanie wprowadzony podatek od pustostanów oraz czy w ogóle zostanie wprowadzony podatek katastralny? I dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio pojawiła się uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 3 rzymskie FPS 2 łamane na 24 i uzasadnienie tej uchwały pokazało się pod koniec listopada. Sama uchwała jest 21 października, ale przeszła trochę bez echa przez media, a moim zdaniem niesie ona bardzo znaczące skutki dla rynku nieruchomości. Ta uchwała jest ważna dla wielu uczestników. Dla rynku nieruchomości może ona zwiększyć zainteresowanie długotrwałym wynajmem mieszkań, jednocześnie zniechęcając do inwestowania w pustostany lub wynajem krótkoterminowy. W pustostany, co to jest w rozumieniu tej uchwały, to też wyjaśnię. Dla władz podatkowych, polityki fiskalnej, decyzja NSA może być podstawą do ewentualnych zmian legislacyjnych w celu ograniczenia luk podatkowych, czyli właśnie na przykład opodatkowania pustostanów lub być może nawet szerzej do wprowadzenia podatku katastralnego. Dla podatników ta uchwała jest ważna, no bo wreszcie wprowadza jakąś jasność w interpretacji przepisów i zapobiega nieuzasadnionemu nakładaniu wyższych podatków, z czym często mieliśmy i to przez lata do czynienia. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, jak zmieniają się ich ceny, w co inwestować, jak zmieniają się trendy, jak zmienia się lub może zmienić prawo w nieruchomościach, no to subskrybuj ten kanał, tym bardziej, że temat podatku od pustostanów będziemy śledzić, a w sytuacji, gdy nasze państwo ma problem z rozdętym budżetem, może ono szukać wszędzie pieniędzy. Przypominam też, że na stronie symen24.pl znajdują się nasze kursy online o obrocie nieruchomościami oraz vlog, na którym nasze audycje znajdziesz uzupełnione o dodatkowe informacje, no bo na tym vlogu możemy przekazać trochę więcej niż na kanale YouTube. Oraz zachęcam też do wspierania naszego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. Spójrzcie się na playlistę dla wspierających. Od razu dodam, że ta uchwała, która dotyczy niby tylko podatników prowadzących działalność gospodarczą i wynajmowanie mieszkań, tak naprawdę będzie miała znacznie szersze znaczenie, bo sąd, podejmując tę uchwałę, dokonał też interpretacji tego, co to jest w ogóle zamieszkanie, co on oznacza, jak należy je rozumieć, co to jest krótkotrwałe zamieszkanie, co to jest pustostan. I to może być już szerzej rozumiane, nie tylko w kontekście tego jednego przypadku. A dlaczego nim się w ogóle Sąd Naczelny Administracyjny zajął? Ano dlatego, że zwrócił się o to prokurator generalny, potem zresztą dołączył do tego Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy wtrącali swoje 3 grosze, a chodziło o to, że bardzo często jedne urzędy interpretują prawo w ten sposób, że jeżeli ktoś wynajmuje swoje mieszkanie jako firma komuś na cele mieszkalne, no to jednak on musi płacić wyższy podatek od nieruchomości, ponieważ jest firmą, a inne urzędy stosowały praktykę taką, no dobrze, on jest firmą, ale tam realizowany jest cel mieszkalny, no i w takim razie, jeżeli tam jest cel mieszkalny, to ten podatek może być niższy. Co też w ogóle prowadzi do takiej sytuacji, że jeżeli przez jakiś czas takie mieszkanie jest wynajmowane na cele mieszkalne, no to przyjmując interpretację, że wtedy należy się podatek niższy, podatek byłby niższy, ale można powiedzieć, że to byłoby na przykład przez 3 miesiące w roku, a resztę to stoi puste. No i co z tym dalej zrobić? O tym uchwała nie mówi, ale daje też taki przyczynek do stworzenia nowych praw. Nie wdając się w długie tłumaczenie i streszczenie wywodów sądu, bo w opisie do tego filmu zamieszczę Wam link do orzeczenia sądowego, do uzasadnienia i będziecie mogli sami sobie przeczytać,
cały długi wywód, powiem tak. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że budynki mieszkalne lub ich części, które faktycznie służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych najemców, należy traktować jako budynki mieszkalne, niezależnie od tego, że te budynki lub ich części, lokale mieszkalne na przykład, są wynajmowane przez przedsiębiorcę. Sąd wyjaśnił, że fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela nie oznacza automatycznie, że budynek mieszkalny jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Kluczowe znaczenie ma sposób faktycznego wykorzystania budynku. No i to jest tak naprawdę rozstrzygnięcie sądu, które jest korzystne dla wielu przedsiębiorców, którzy taką działalność prowadzili. No ale też sąd powiedział, kiedy można policzyć wyższą stawkę podatku i powiedział, że taką wyższą stawkę podatku można stosować tylko wtedy, gdy budynek lub jego część, czyli powtarzam, lokal jakiś mieszkalny na przykład, są faktycznie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. I na przykład taki budynek czy też lokal wynajęty jest jako biuro, jako magazyn lub w ramach usług zakwaterowania krótkoterminowego. Tutaj to zakwaterowanie krótkoterminowe to może być dla pracowników na przykład, jakichś przebywających jakiś czas, albo tak zwany krótki najem na cele turystyczne, no i wtedy by się należał ten wyższy podatek. Uchwała ta jest wyraźnie korzystna dla właścicieli wynajmujących nieruchomości na cele mieszkaniowe i chronić ich będzie przed automatycznym stosowaniem wyższej stawki podatkowej. Tu chodzi o podatki lokalne od nieruchomości. Wyrok może mieć wpływ na strategie inwestycyjne deweloperów i właścicieli lokali. Budynki przeznaczone na taki wynajem długoterminowy będą traktowane preferencyjnie, jeżeli spełniają funkcje mieszkaniowe. I sąd też, uwaga, Naczelny Sąd Administracyjny zajął się również pustostanami i wskazał, że budynki mieszkalne, które są pozostawione pustostanami w celach inwestycyjnych, mogą być zajęte na działalność gospodarczą, co skutkuje wyższym opodatkowaniem. Natomiast najem krótkoterminowy, na przykład turystyczny, może zostać sklasyfikowany jako działalność gospodarcza, co zwiększy oczywiście obciążenia podstawowe takich inwestycji. I z jednej strony ta uchwała precyzuje przepisy, ogranicza uznaniowość organów podatkowych. Jest to bardzo dobry taki krok w kierunku porządkowania. Może też wpływać na stabilizację rynku najmu i zapewnić większą pewność prawną dla inwestorów i przedsiębiorców. Ale, zawsze jest jakieś ale. Powiedziałem na wstępie, że powiem o czymś, co jest krokiem do walki z pustostanami i być może w ogóle krokiem do wprowadzenia podatku katastralnego. Oczywiście co jakiś czas wybuchają pogłoski, że rząd, jeden, drugi i ten nasz obecny teraz też pracuje nad wprowadzeniem podatku katastralnego. I ten podatek katastralny jest takim straszakiem, populistycznym narzędziem używanym do straszenia wyborców przez chyba wszystkich polityków, wszelkiej maści i twierdzeniem, że podatek katastralny nas zrujnuje, że on doprowadzi do tego, że biedni właściciele, starsze panie, które są wdowami, będą musiały opuścić swoje domy, wynieść się, bo nie będzie ich stać na płacenie tego podatku. Te plotki wybuchają co kilka miesięcy i są jak na razie, przynajmniej ostatnio chyba w październiku, dementowane przez Polskie Ministerstwo Finansów, co nie znaczy, że jeżeli ktoś mówi, że nad czymś nie pracuje, to że faktycznie nad tym nie pracuje. To jest tylko dementowanie pogłosek o trwaniu prac nad podatkiem katastralnym. Czy taki podatek katastralny byłby dobry, czy należy się go bać? To ja nie chcę w tej chwili się wypowiadać, dlatego że nie mam o czym.
Bo jeżeli nie ma założeń podatku katastralnego, to nie można stwierdzić, że on będzie dobry albo że będzie zły i wszystkich zrujnuje, bo często te twierdzenia polityków albo też czasami dyskusje dziennikarzy są dziwnymi dyskusjami z własnym wyobrażeniem, jakby mogło coś być, gdyby to było, ale tego tak naprawdę nie ma. Czyli tak jakbyśmy dyskutowali o Yetim, o którym wszyscy rozmawiają, a jego nikt do tej pory nie widział. Ale to nie znaczy, że ten podatek nigdy nie zostanie wprowadzony. A takim drugim pomysłem pojawiającym się często w głowach polityków jest wprowadzenie podatku od pustostanów. Nie nazywają tego podatkiem katastralnym, ale właśnie chcą opodatkować coś, co jest pustostanem, nie podając jednocześnie precyzyjnie definicji tego pustostanu. No i tutaj można powiedzieć, ta uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego daje troszeczkę materiału tym wszystkim, którzy chcieliby wprowadzić podatek katastralny albo chociażby tylko ten taki enigmatyczny na razie podatek od pustostanów. No bo sąd wyraźnie powiedział tutaj, jeżeli ktoś kupił mieszkanie lub wybudował dom i ta nieruchomość stoi pusta, nie jest wynajmowana na żadne cele, to należałoby ją potraktować jako tak zwany pustostan, jako inwestycję i obciążyć wyższym podatkiem od nieruchomości. Ale to chodzi oczywiście tylko o podatek na razie od nieruchomości. Ale przecież ten sąd pokazał drogę. Jeżeli coś jest wynajmowane na cele mieszkalne, należy traktować łagodniej. Jeżeli coś stoi puste, należy traktować bardziej restrykcyjnie. Czyli teraz może jakiemuś twórcy ustaw przyjść do głowy, aha, mamy taki wyrok i w związku z tym mamy też interpretację stoi puste, no to jest to pustostan i należy to w jakiś sposób obciążyć wyższym podatkiem, już nie od nieruchomości, tylko jakimś jeszcze kolejnym dodatkowym, albo w ogóle zmienić podatki te od nieruchomości tak, aby były jeszcze bardziej drastyczne w przypadku takich inwestycji, takich pustostanów. To samo też dotyczy właśnie tego wynajmowania na cele biurowe. Wiele mieszkań jest wynajmowanych na cele biurowe albo na krótki najem lub też na jakieś na przykład kwatery pracownicze. No to też taka działalność może być uznana za to, że to jest po prostu należy bardziej opodatkować. I ja sądzę, że w czasach, kiedy nasze państwo ma problem z budżetem, z dużym deficytem, może ono szukać pieniędzy wszędzie i ten temat może odżyć. Po prostu. To nie chcę Was oczywiście straszyć, no bo to na pewno będzie jakaś dyskusja, ale pamiętajmy, że często w Sejmie, niezależnie od tego, kto rządzi i Senacie, to działa taki walec ustawowy i to, co przyniesie rząd, może zostać po prostu mniej lub bardziej bezrefleksyjnie uchwalone, no bo to prowadziła jakaś większość i to musi przejść. I tę uchwałę, którą oceniam w sumie jako dobrą, bo wreszcie ona przecina ten problem prawny z tym, jak należy interpretować, jak należy obliczać wysokość podatków w przypadku, kiedy ktoś jest właścicielem, jakiś przedsiębiorca jakiejś nieruchomości, a wynajmuje ją na cele mieszkalne. Czy on jest tym, ma być obciążony wyższym czy niższym podatkiem, ale też, tak jak powiedziałem, ta uchwała może zachęcić do wprowadzenia ewentualnych zmian legislacyjnych prowadzących do zwiększenia obciążeń podatkowych niektórych grup. No bo już w tej chwili nawet taki ustawodawca nie powinien się za bardzo zastanawiać, co powinno być obciążone większym, a co niższym podatkiem, skoro Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, jak powinniśmy o tym podatku myśleć i po prostu ktoś, kto będzie chciał wprowadzić taką ustawę, będzie miał dużo łatwiej oprzeć się na filozofii duchu tej uchwały, niż tworzyć jakieś prawo od
nowości. Zawsze będzie mógł powiedzieć, że aha, ale Naczelny Sąd Administracyjny mówił tak i tak, uważa tak i tak i w sumie to jest dobra linia interpretacyjna. No cóż, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał. Zachęcam do pisania w komentarzach swoich opinii o rynku nieruchomości, dawania nam sugestii nowych tematów. Zapraszam do zaglądania na stronę symen24.pl, gdzie są kursy obrotu nieruchomościami i gdzie nasze audycje znajdziesz na vlogu wzbogacone o dodatkowe dane, tabele, wykresy, informacje. Zapraszam też do wspierania. Dziękuję wszystkim, którzy polubiają nasze filmy lub je udostępniają, bo dzięki temu pomagacie nam rozwijać ten kanał. Cześć, trzymajcie się.